The title of my sermon today is Tytuł mojego wystąpienia dzisiaj jest What has the Lord shown you? Co Bóg pokazuje nam? In the last year alone, He has revealed to me the following key points. Tylko w tym ostatnim roku Bóg pokazał mi pewne rzeczy. How we, as Adra, can only make a true difference to people in need through relationships. W jaki sposób my, jako Adra, możemy uczynić różnicę w życiu ludzi przez pewne związki? That we need to pray more. Że potrzebujemy więcej modlitw. That faith can move mountains, but don't be surprised if God hands you the shovel. Wiara może przynosić góry, ale nie bądźmy zaskoczeni, gdy Bóg daje nam łopatę. The devil loves broken relationships and will persist until it finally divides the church. Szatan lubi podziały i nie ustąpi, dopóki nie podzieli Kościoła. Because when there is division, he has won. Dlatego, że gdy jest podział, on wygrywa. But he has shown us that prayer, love, forgiveness, humility and being grateful is the key to true happiness. Ale jest napowiedziane, że modlitwa, przebaczenie są kluczem do rzeczywistego szczęścia. See, Micah the prophet was from Moresheth Gath. Mamy tutaj, jeśli chodzi o proroka Michała, A small rural town in the southwest of Judah, about 30 kilometers from Jerusalem. on pochodził z małej miejscowości, około 30 kilometrów od Jerozolimy. So similar to Werribee from Melbourne City. Tak jakbyśmy dzisiaj porównali Werribee w naszej okolicy. He often rebuked the corruption of city life in Israel and Judah. On bardzo często wytykał korupcję, jaka odbywała się w dużych miastach. Micah was the first prophet to predict the downfall of Jerusalem. Był on pierwszym prorokiem, który przewidział upadek Jeruzalemu. According to him, the city was doomed. I zgodnie z tym, co on mówił, miasto znajdzie się w trudnej sytuacji. Because its beautification was financed by dishonest business practices, which impoverished the city's citizens. Dlatego, że bogactwo tego miasta oparte było na nieuczciwości, które w końcu doprowadzało do trudnej sytuacji ubogich. He also called to account the prophets of his day, whom he accused of accepting money for their oracles. Również ukazywał proroków w tych czasach, którzy pobierali pieniądze za wypowiadanie pewnych proroctw. Micah also rebuked Israel because of dishonesty in the marketplace and corruption in government. Również wytykał korupcję na najwyższym szczeblu, jak również na markecie. He warned the people on behalf of God of pending destruction if ways and hearts were not changed. Przestrzegał, że kary od Boga nastąpią, jeżeli serca ludzi nie zmienią się. Micah advocated on behalf of the poor and marginalized. On był również obrońcą tych, którzy znajdowali się na marginesie i którzy byli ubodzy. He advocated for a just system. Również starał się wprowadzić sprawiedliwy system. You could say he was the Adra of his time. To było coś może takiego jak Adra w tamtym czasie. Moreover, because he lived a simple life in a small rural town, he could see how the city's influences were destroying people's lives. Ponieważ on sam żył w małym mieście, prowadził bardzo proste życie. Mógł widzieć to, w jaki sposób życie w dużym mieście prowadzi do zniszczenia ludzi. If you turn to your Bibles in Micah 6 verse 8. Otwórzmy Michała, rozdział 6, wiersz 8. He reflects how we need to be wary of our external influences and to follow God's leading, as it is only the path of happiness. It says in Micah 6 verse 8, Odszukajmy. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Rozdział 6, wiersz 8. Oznajmij ci, człowiecze, co jest dobrego i czego Pan chce po tobie.
tylko abyś czynił sąd i miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. If we unpack Micah 6 verse 8, in relation to current humanitarian issues, one could question whether it is just. Gdy przeniesiemy to, co Michał mówi na dzisiejsze czasy, to możemy się zastanowić nad sprawą sprawiedliwości. Is it just to have over 36 million people living as slaves across the globe? Czy jest to sprawiedliwe, że ponad 36 milionów ludzi na świecie żyje jako niewolnicy? Is it just that there are over 100,000 people experiencing homelessness on any given night in Australia? Czy może jest sprawiedliwe to, że 100 tysięcy ludzi w Australii żyje jako bezdomni? Or that war, greed, corruption, epidemic diseases, gender inequality, malnutrition, poor water and sanitation still exist in 2017? I wszystkie takie niekorzystne rzeczy, jak na przykład nierówność społeczna, korupcja, różne epidemie, choroby, nierówne prawa dla mężczyzn i kobiet. I to wszystko istnieje w roku 2017. And how can you show mercy and compassion to the drug-addicted father whose 2 kids walked into our Warburton Centre with just the clothes on their back and lice in their hair? W jaki sposób na przykład możemy pokazać nasze miłosierdzie i współczucie na przykład dla dotkniętego narkotykami ojca, którego 2 dzieci znajduje się w Warburtonie i które właśnie mają nawet problemy z ubraniem się. Or how do you show mercy to the family violence offenders that have hurt many of the girls that are currently residing in our women's refuges? Albo w jaki sposób możemy pokazać nasze współczucie dla ofiar przemocy w rodzinach, gdzie również Adra bierze w tym udział. The only aspect which brings me hope is Jesus. Jedyny aspekt, który przynosi mi nadzieję, to jest właśnie Jezus. And knowing that there are kind people out there. I że są różni ludzie, którzy są uprzejmi naokoło. That there are churches like Wantirna Polish. Na przykład taki kościół jak Polski Kościół Uterine. And agencies like ADRA that are doing something about it. I również takie agencje jak Adra, które czynią coś właśnie w tym kierunku. I'm now going to share with you our projects across Victoria, a map. Chciałem z wami się podzielić pewnymi projektami, jeśli chodzi o Wiktorię. Tutaj jest mapa. Since 2007, we had 7 projects. We have now tripled to 23 projects. Od roku 2007 mieliśmy 7 projektów. Teraz to się potroiło i jest 21. These projects support women in crisis, Te projekty wspomagają kobiety w kryzysie, families in need and refugees. rodziny, które są w potrzebie, jak również uciekinierów. As you can see from the red areas, this is where we focus most of our work. Jak widzimy tutaj w czerwonym kolorze, to są miejsca, w których najbardziej skupiamy naszą pracę. These are the low socioeconomic areas. To są obszary o, można powiedzieć, najuboższym standardzie. I mentioned in the mission appeal segment before about we support women escaping family violence. Tak jak wspominałam poprzednio, my wspomagamy kobiety, które są w jakiś sposób dotknięte przemocą w rodzinie. We support a property only 2 minutes down the road. Jest tu pewne miejsce około 2 minut stąd. In Dandenong, we help young Sudanese refugees. W Dandenong wspomagamy pewnego sudańskiego uciekiniera. They have come from war-torn country. Uciekli z kraju, który jest rozdarty wojną. And many come through our program on court orders. Come from the courts. Yeah, they're involved in the prisons. I również mieli do czynienia z pewnymi sprawami związanymi z więzieniem, z sądem.
We support them through a drug and alcohol diversion program. Wspomagamy ich przez program pomagający im wyjść z narkotyków i alkoholizmu. Conversational English, Również jeśli chodzi o naukę angielskiego. homework club and cooking. Sprawy związane na przykład z tym, jak być w domu, jak gotować. But where do we see the greatest impact? Ale w którym miejscu mamy największy wpływ? In the projects that help to build relationships. Dzieje się to w projektach, które służą do budowania naszych związków, relacji. Jonathan was a client at our community meal program in Croydon. Człowiek o nazwisku Jonathan był naszym klientem w Croydon. He was living in a warehouse with his 3 children. Mieszkał w takim domu, powiedzmy, z trójką swoich dzieci. To była właściwie hurtownia czy fabryka, powiedzmy. He spoke to our leaders at Vive Cafe about committing suicide. Wspominał w rozmowie z kimś, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Through our team, we were able to support Jonathan, get accommodation. Udało nam się zapewnić mu mieszkanie. He started Bible studies Również rozpoczął studia biblijne and he was baptized 3 months ago. i 3 miesiące temu został ochrzczony. But it still breaks my heart in Croydon at the cafe that there is a woman in her mid-40s who is homeless. Ale ciągle moje serce boleje nad tym, że gdy widzę w kawiarni w Croydon kobietę, która jest bezdomna. A single mum and family of 5 struggling to put food on her table. Matki, które nie są w stanie zapewnić żywności na swoim stole. There are men that have just been released from prison. Jest pewien człowiek, który ostatnio został zwolniony z więzienia. Intervention orders. Również pewne interwencyjne zarządzenia. There are people involved in spiritual warfare. Są również ludzie, którzy są wciągnięci w duchową walkę. People who smoke, drink, have a mental illness and don't wash. Ludzie, którzy palą, piją i również nie myją się. But guess what? Ale zgadnijcie co? We have all sinned and fallen short of the glory of God. Ale my wszyscy jesteśmy grzeszni i mamy za mało łaski Bożej. Whether it be physical, mental, emotional, spiritual or financial, we all have baggage. I czy to jest emocjonalne, czy duchowe, czy fizyczne, my wszyscy mamy jakieś ciężary. The good news is that we are made in the image of God. Ale dobra wieść jest, że my wszyscy zostaliśmy uczynieni na wyobrażenie Boże. And we need to see the humanity in everyone we meet. I potrzebujemy widzieć człowieczeństwo w każdym, którego spotykamy. See, Katie came from a good life. Heidi pochodziła z dobrej strony życia. She was born into a Christian family. Urodziła się w rodzinie chrześcijańskiej. She was raised by a good Christian family. Wychowywali ją dobrzy rodzice. She went to a Christian school. Chodziła do szkoły chrześcijańskiej. But when she turned into a teenager, Ale gdy stała się nastolatką, she went the wrong way. wybrała złą drogę. She didn't understand how her friends were doing Bible studies. Ona nie rozumiała, jak jej przyjaciele mogą robić studia biblijne. She wanted to know how you could hear God. Chciała wiedzieć, jak słyszeć Boga. She felt that she wasn't important enough. W końcu uczuła, że ona nie jest dostatecznie ważna. She then started hanging out with the wrong crowd. I przyłączyła się do niewłaściwych ludzi. To the point, at her 20s, she didn't want to be here anymore. Także w wieku 20 lat doszła do wniosku, że nie chce być tutaj więcej. So where do you think Katie is now? Także jak myślicie, gdzie ona znajduje się teraz? Katie is me. Katie to jestem ja.
So what changed for my life? Tak więc, co zmieniło się w moim życiu? What had the Lord shown me? Co Bóg pokazał mnie? He gave me a mentor. On dał mi umysł, He gave me someone who cared about my life. dał mi kogoś, kto troszczy się o moje życie. He saved my life. On uratował moje życie. It's important to reach out, Jest ważne, ażeby dosięgać do kogoś to understand when someone is struggling, i rozumieć to, kiedy ktoś prowadzi jakąś walkę and to be there for them. i ażeby być tam właśnie wtedy. I'm now going to take you to Nepal. Chciałem was teraz zabrać do Nepalu. Since 2010, we have been running ADRA connection trips with youth from our churches. Od roku 2002 my prowadzimy takie jakby wycieczki do tego właśnie kraju. We have been to Tanzania, Vietnam, Vanuatu, Cambodia, Laos, and Nepal. Byliśmy w kilku krajach, to jest Tanzania, Wietnam, Laos i Vanuatu. Our projects have ranged from raising funds to support the albino population in Tanzania, Nasze projekty rozciągają się od tego, ażeby wspomagać populację ludzi o nazwie Tanzania, populację w Tanzanii, that's in Africa, to jest Afryka, to water and sanitation projects in Vanuatu and Vietnam, również prowadząc projekty związane z wodą w Vanuatu i Wietnamie, to agricultural projects in Cambodia, również projekty związane z rolnictwem w Kambodży and to providing a birthing and medical clinic in Laos. i również zabezpieczanie klinik medycznych w Laosie. We have two key policies. They are do no harm Mamy takie jakby dwie zasady, to znaczy nie czynić szkody, so we don't do orphanage tourism, tak więc nie ma czegoś takiego jak turystyka związana z sierotami. There are a majority of orphanages in developing countries which have become to be corrupt, which the UN are actually intervening into. W niektórych krajach na świecie jest duża liczba sierocińców, które po prostu są skorumpowane. The second policy is that when individuals return from trips, they are encouraged to volunteer in local community service opportunities. Druga zasada jest, gdy taki ochotnik wraca z tej podróży, to on ma zadanie również zachęcać innych, ażeby przyłączyli się do tej pracy. So the group that went to Nepal are actually volunteering in some of our projects in Victoria, which is great. Tak więc ta grupa, która przebywała w Nepalu, ona również później zajmowała się pewnymi rzeczami, naszymi projektami, jeśli chodzi o Wiktorię. So many of you would have seen the devastating effects that the earthquakes had in Nepal in 2016. Może pamiętamy ten dewastujący efekt trzęsienia ziemi w Nepalu w 2016 roku. It's actually two earthquakes that killed over 8,000 people and 500,000 homes were destroyed. W zasadzie były to dwa trzęsienia ziemi, które uśmierciły około 8 000 ludzi, a 500 000 zostało bezdomnych. ADRA has helped to rebuild over 20 schools since 2015. ADRA wspomogła budowę kilkunastu szkół w roku 2015. This is the school that we were at in the east of Kathmandu. To jest jedna ze szkół we wschodniej części Katmandu. As you can see there, the picture in the middle is their toilet block, which has no toilet. Ten obrazek w środku to jest toaleta, w zasadzie to nie jest toaleta. And on the bottom left, they were being educated in tin sheds. I tam również widzimy, w jaki sposób oni się uczą po lewej stronie. This is the result of our time. A to jest obraz, jaki widzimy po pewnych zmianach. A new toilet block for the school, a new early learning centre for the school, and a place where they can be educated. Tak więc tak wygląda
po interwencji Adry to miejsce. And this is the outside of the school where the ceremony was held. To jest widok szkoły z zewnątrz. This is a picture of the rice terrace farming. It's one of Nepal's major economic areas because it's dominated by agriculture. To jest pole ryżowe, takie trochę tarasowe. Jest to obszar, jedna z ważniejszych części ekonomii tego państwa. The issue in being reliant on agriculture is because it is a climate-sensitive livelihood. Jest to kraj, w którym bardzo ważna jest pogoda. And the impact that the earthquakes had a huge impact on the food crops, so mainly rice, corn, wheat, barley, tea. Tak więc to trzęsienie ziemi miało również wpływ na całą agrikulturę tego kraju. Furthermore, livestock was impacted, including goats. I również miało to wpływ na zwierzęta hodowlane, szczególnie kozy. So ADRA supported with enterprise initiatives among the marginalised, especially women in the retail and agricultural sector, and ADRA also provided training to diversify their income. Tak więc ADRA zapewnia pomoc wśród tych, którzy znajdują się na marginesie społecznym, jak również jeśli chodzi o wsparcie dla kobiet. This is the school that we were at. To jest jeszcze jedna szkoła. As you can see from the picture, you may be able to see that the majority of the students are girls. Jak widzimy na obrazku, może nie jest to zbyt wyraźne, ale większość tych studentów to są dziewczyny. As boys are sent to the private boarding schools for a better education. Dlatego, że chłopcy wysyłani są do płatnych szkół, gdzie jest dużo lepsza edukacja. The male literacy rate is 75%. Language, English literacy. To, jeśli chodzi o umiejętność posługiwania się językiem wśród męskiej części, to jest 75%. Compared to female literacy of 57%. Porównując to z żeńską częścią, która wynosi 57%. And although education is important and compulsory, many rural children, especially girls, support the family business rather than going to school. Ale chociaż edukacja jest w pewnym sensie obowiązkowa, to na wsiach wiele dziewcząt po prostu wspomaga lokalne biznesy zamiast chodzić do szkoły. So ADRA has been providing with scholarships to support children who live in rural areas. Tak więc ADRA wspomaga te dzieci, które potrzebują wsparcia, szczególnie na wsi. This is a standard toilet in Nepal. To jest taki standardowy toilet, jeśli chodzi o państwo Nepal. Would you like to use that toilet? Czy byśmy chcieli to używać? 38% of the total households do not have a toilet. 38% mieszkań nie ma żadnej toalety. The average Nepali only lives to 65 years of age. Średnia życia w Nepalu wynosi 65 lat. Malnutrition also remains very high. About 47% of children under 5 are stunted. Również niedożywienie jest poważnym problemem. 47%. 47% dzieci do 5 lat jest po prostu niedożywionych, And 36% are underweight. a 36% ma niedowagę. Who's heard of uterine prolapse? Uterine prolapse. The uterus in females, it goes down. Kto słyszał o takiej pewnej chorobie kobiet? Nie potrafię tego przetłumaczyć na język polski. 600,000 women are affected. 600 tysięcy kobiet jest po prostu, ma problem z tym. So why is that? Tak więc o co tu chodzi? Early marriage, unattended home deliveries and heavy work after childbirth.
Jest to spowodowane przede wszystkim zbyt wczesnym małżeństwem, rodzeniem dzieci w domu, jak również zbyt ciężką pracą. Improper nutrition and Nepali women's inability to make decisions regarding their bodies Niewłaściwa żywność, jak również brak możliwości decydowania, jeśli chodzi o swoje ciało przez kobiety. are the major causes of uterine prolapse. To są właśnie najważniejsze przyczyny tej choroby wśród kobiet. So Adra works with the Seventh-day Adventist Hospital in Kathmandu. Tak więc Adra prowadzi działalność razem z Kościołem Adwentystów w Katmandu. They provide medical camps and training. Oni tam zakładają medyczne obozy i szkolenia. And they have support with water, sanitation and hygiene projects. I również wspomagają projekty związane z dostarczaniem wody i wprowadzaniem odpowiedniego poziomu sanitarnego. Does she look happy to you? Czy ta osoba wygląda szczęśliwa, jak myślicie? She's a Kumari Goddess. Kumari Goddess. To jest bogini Kumari. This is a Hindu religious tradition Jest to pewna hinduska tradycja religijna, where at the age of 5, girls are inducted into a museum w wieku 5 lat dziewczynki są właśnie umieszczane w muzeum, where heads of buffaloes are cut and placed around the museum. gdzie właśnie głowa It's not in there. Buffalo heads are cut and placed around. gdzie właśnie głowa byka jest odcięta i umieszczona tutaj naokoło w jakiś sposób. The first girl not to cry is crowned the Kumari Goddess. I pierwsza z dziewcząt, która w takim obrzędzie nie płacze, jest ogłaszana jako właśnie to Kumari bogini. She will then live in this museum until she has her first period. I ona tam jest umieszczana w tym muzeum, powiedzmy, i mieszka do czasu, aż dostanie pierwszy okres. She is then deemed unclean and is sent back to her village. Wtedy jest uznawana za nieczystą i odsyłana do swojej wioski. The issue I have with that Pewien problem, który ja mam z tym, is that she's paraded around in the cities twice a year że ta właśnie dziewczynka jest oprowadzana 2 razy do roku naokoło miasta, for people to touch her because apparently there are miracle healings that she has. po to, ażeby ludzie mogli ją dotykać, dlatego że ona uważa się, że ten dotyk przynosi uzdrowienie. But then when she's deemed unclean, she goes back to her village Ale gdy ona wraca do swojej wioski, and no boy or future partner is interested in her. to wtedy nie jest w stanie uzyskać żadnego partnera w swoim przyszłym życiu. Because they feel when they are married to her that they will die. Dlatego, że ludzie uważają, że jeżeli ktokolwiek ją poślubi, to umrze. So I left Nepal very disheartened hearing this fact. Tak więc opuściłam Nepal z takim ciężkim sercem. It is a religious custom that very difficult to change. Jest to pewien zwyczaj religijny, który jest naprawdę trudny do zmiany. But it led me to the quote that I have about we may not be able to fix the world, Ale wróćmy do pewnego cytatu, który mówi, że być może nie będziemy w stanie zmienić świata. but we can help change the world. Może inaczej. Nie jesteśmy w stanie naprawić świata, ale możemy go w jakiś sposób zmienić. And if we want to do his work, we must have time for others. I jeżeli chcemy wykonać tę pracę, musimy mieć czas dla innych. And if we want our faith to develop, we must have time with Jesus. A żeby to uczynić, musimy mieć czas dla Jezusa z Jezusem. The good news is
that the proportion of poor people has declined substantially since 2003. Ale jest pewna dobra nowina, dlatego że proporcja tych biednych ludzi zmniejsza się znacznie od roku 2003. The percentage of people living below the international poverty line Procentowa ilość ludzi, którzy żyje na świecie poniżej tego właśnie poziomu ubóstwa, has halved in 7 years. zmniejszyła się o połowę w ciągu 7 lat. So we may not be able to fix the world, but we can help change the world. I być może nie jesteśmy w stanie naprawić świata, ale możemy go trochę zmienić. Through your support of doing the ADRA appeal, Przez waszą pomoc, jeśli chodzi o apel ADRY, through enabling agencies like ADRA to support people with health, education, finance and emergency management, przez wspomaganie w takich sytuacjach jak jakieś sprawy związane z niebezpieczeństwem czy trudnościami życiowymi, you are helping to make a difference. wspomagamy, ażeby zmienić ten świat. So what is the Lord showing you today? Tak więc co Bóg ukazał mi dzisiaj? I'm now going to share with you a video from the Thai-Burmese border. Chciałem podzielić się z wami pewnym filmem pochodzącym z Tajlandii. You may recognize Helen Hall, Możemy tam rozpoznać kogoś, who was an educator in Australia before she left for Thailand. Ta osoba była tutaj związana z edukacją w Australii, zanim wyjechała do Tajlandii. Thank you. God bless. Dziękuję i niech Bóg błogosławi was.